Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować Commodore 128D, czyli wersja desktopowa z oddzielną klawiaturą, wersji Cost Reduce. Także na początek mała reklama. Jak widzicie, mój Commodore 128 ma piękne pokrowce, które zabezpieczają go przed kurzem, zalaniem i żółknięciem, więc jeśli chcielibyście wspomóc mój kanał, to jest możliwość zakupu takich pokrowców lub pokrowców do innych komputerów. Link pod filmem do aukcji eBay. Także zapraszam. Koniec reklamy, więc przejdźmy do meritum. Zobaczcie, tak prezentuje się klawiatura od Commodore 128. A tak prezentuje się wersja Cost Reduced, czyli mamy metalową obudowę. Wcześniejsza wersja miała oczywiście obudowę plastikową. Tutaj na płycie głównej zostało zintegrowane m.in. stacja dyskietek, którą tutaj widzicie. We wcześniejszej wersji płyta od stacji dyskietek była oddzielną płytą, o ile dobrze pamiętam. Natomiast jest to bardzo ciekawy komputer, a wadą tego komputera w dzisiejszych czasach jest wbudowana ta stacja dyskietek. Dlaczego jest to wada? Ze względu na to, proszę mi wybaczyć, nie jestem specjalistą od Commodore, natomiast ten komputer mnie bardzo zainspirował z różnych powodów, między innymi możliwość wyjścia w standardzie RGB cyfrowym i 80 kolumn, nowy ekran, dodatkowo GEOS system, który postaram się Wam pokazać w innym materiale. Jest to naprawdę ciekawy komputer, gdzie mamy główny procesor 6502 w odpowiedniej odmianie dla Commodore. Dodatkowo mamy procesor od stacji dyskietek, bo jak wiemy, w Commodore stacja dyskietek jest niemalże oddzielnym komputerem. No i mamy tutaj jeszcze dodatkowy procesor Ziloka, taki jak w Spectrum. Oczywiście ten Ziloka procesor pracuje na systemie CMP, o ile dobrze pamiętam. Taka, powiedzmy, że to była konkurencja dla DOS-a, więc bardzo ciekawy komputer, zgodny z Commodore 64, również w 96-7%, więc jeśli coś było pisane pod Commodore 64 zgodnie z systemem, to jak najbardziej to powinno tutaj działać. Natomiast jaki jest problem? Problem jest taki, że ta stacja dyskietek jest domyślną stacją w systemie Commodore, czyli numer 8. Jest to podstawowe urządzenie dla Commodore. I teraz jeśli podłączylibyśmy emulację stacji dyskietek, to niestety, ale będzie ta emulacja tutaj gryzła się z tą główną stacją, a część oprogramowania wymaga uruchomienia ze stacji dyskietek numer 8. Oczywiście zdarzają się takie przypadki, że ludzie otwierają obudowy, zworkowują to stację lub przyłączają przewody, tak żeby to przełączać jako stacja 8, 9. Wtedy instalują na obudowie, robią dziury, instalują na obudowie przełączniki. Można tak robić. Ja chciałem tego uniknąć i chciałem Wam pokazać, jak rozwiązano ten problem, jak można zainstalować software'owo stację dyskietek numer 8, tak żeby wyłączyć tą stację dyskietek do momentu, aż zrobimy hard restart, czyli aż wyłączymy komputer. Do tego, mam nadzieję, że będzie widać, tutaj jest zainstalowane. Mamy tutaj Ultimate 2 Plus, czyli tak naprawdę urządzenie, które ma między innymi emulację sprzętową, bo jest to na FPGA 2 stacji dyskietek, gdzie możemy tutaj podpiąć dodatkowe 2 SID-y,
gdzie możemy tutaj bawić się w drukowanie dokumentów. To jest urządzenie, które ma naprawdę bardzo, bardzo dużą funkcjonalność. Jak sama nazwa sugeruje, urządzenie ostateczne dla Commodora. Pasuje oczywiście do Commodore 64, jak i do 128. Ma możliwość montowania kartridżów i z tego będę chciał skorzystać. Zostało napisane specjalne oprogramowanie, że jeśli uruchomimy na tym urządzeniu specjalny kartridż, robi się automatyczny restart, gdzie możemy wyłączyć stację dyskietek software'owo, tą, którą mamy wbudowaną, a w zamian tego podłączamy stację dyskietek wirtualną z numerem 8 i nie mamy żadnych konfliktów sprzętowych. To będę chciał Wam pokazać za chwilę, także dajcie mi chwilę, zmienię tutaj obraz, więc będziecie widzieli to, co się dzieje na ekranie, jak przechodzi cały ten proces. Ok, ekran przełączony. Ja w tej chwili uruchamiam Commodore. Będziecie słyszeć przez mikrofon pojemnościowy zarówno mój głos, jak i odgłosy pracy emulatora czy stacji dyskietek, jak i odgłosy z samego SID-a, jeśli coś uruchomię. W tej chwili uruchomił się The Servant, czyli mam tutaj dodatkowy taki system dołożony na kości na płycie głównej i dzięki temu możemy między innymi tutaj bardzo szybko przełączać się. Mamy możliwość formatowania dyskietek, zarządzania katalogami itd. Natomiast ja w tej chwili naciskam przycisk menu na samym urządzeniu. Jak widzicie, mamy tutaj Ultimate 2. Natomiast jeśli ja tutaj przejdę, może zanim jeszcze przejdę do katalogu, naciskam Shift i F3. Jak widzicie, mamy tutaj stację dyskietek A oraz stację dyskietek B. Może nawet lepiej będzie to widać, czyli Shift i F1. Zobaczcie, mamy możliwość zarządzania stacją dyskietek 1 i stacją dyskietek 2. To jest, jak widzicie, numer 8 w tej chwili. Drive Bus ID. Wyjdziemy stąd. Także mamy zarówno tutaj emulowaną stację dyskietek numer 8, jak również włączoną przy starcie zapaliła się dioda stacji dyskietek, tą, którą tutaj mamy zainstalowaną. Natomiast zobaczcie, mamy coś takiego jak ROM do ogólnie Commodore 128 Desktop. I teraz tak, w pliku README informacje, czyli jeśli mamy wersję nowszą niż 3.10, uruchamiamy plik CRT. Jeśli mamy starszą wersję firmware'u w Ultimate 2+, uruchamiamy inny plik. Czyli uruchamiam CRT. Uruchamiam to, zobaczcie, jako cartridge. Ultimate sam już wykrywa, co to jest za rodzaj pliku i jak ma go uruchomić. Oczywiście testu nie przeszedł, jesteśmy w tej chwili w trybie C64. Test pamięci. Możemy go ominąć oczywiście, ale chcę Wam pokazać, czyli 128 KB. I zobaczcie, następuje restart. To, co słyszycie, to już jest emulowana stacja dyskietek. I tutaj mamy możliwość wybrania. Czyli jedynka zostanie automatycznie wybrana, w tej chwili gwiazdka jest podświetlona, czyli Ultimate 2, ta stacja będzie stacją numer 8 i zostanie wyłączona stacja fizyczna, która znajduje się tutaj. To, co słyszeliście, to jest emulowana stacja dyskietek tutaj z Ultimate'a, więc mamy już wyłączoną tą stację dyskietek. I zobaczcie, jeśli ja teraz przejdę do menu głównego, wezmę może tutaj joystick, będzie mi wygodniej operować.
Jeśli ja teraz bym na przykład przeszedł do katalogu gry i jeśli bym włączył przykładowo jakąś tam grę, która mi się wcześniej gryzła z tą fizyczną stacją dyskietek, czyli bez wyłączenia jej nie miałem możliwości uruchomienia pod emulatorem tej gry. Są to gry, tutaj jest Ace of the Beholder, który jest grą darmową na kartridżu, oraz 3 gry, które kupiłem w wersji dyskietkowej, a tutaj mam zrzucone obrazy. Będę chciał zrobić niezależny materiał o tych tytułach, bo są mroczne, są bardzo ciekawe, ale wybierzcie. Zobaczcie, jeśli ja tutaj wybiorę D64, czyli obraz stacji dyskietek i zamontuję jako 8, a dokładnie uruchomię już ten dysk, czyli komendy z automatu się włączą. Czyli już nie musimy wpisywać load, gwiazdka w cudzysłowie i wybierać napędu 8. To zobaczcie, emulowana stacja już pracuje. Mam nadzieję, że słyszycie już odgłosy też z SID-a. F1, nowa gra. Jak widzicie, napęd numer 8 pracuje, nie jest to ta stacja dyskietek fizyczna, więc wszystko działa jak należy. Oczywiście stacja dyskietek dla Commodore nie jest najszybszą stacją dyskietek, jeśli chodzi o 8-bitowce, natomiast działa to sprawnie, w miarę. Wszystko jest w naturalnej prędkości, ja nic nie przyspieszam. Jak widzicie, informacja, że pod klawiszem spacji mamy mapę. Sprawdźmy. Tak, pojawia się powoli mapa, czyli odkrywamy teren. Mamy podpowiedzi dla samej gry, rozgrywki, także jesteśmy powoli wprowadzani w sam klimat gry. Tak jak słyszycie, dość ciekawa ścieżka dźwiękowa, muzyka. Ok, nie będziemy grać. Ja chciałem Wam pokazać, że to wszystko działa.
Na kartridżu naciskam Reset. OK, mogę z powrotem przejść do głównego menu. Jeśli sobie tutaj wejdę w jakiś tam pierwszy katalog z brzegu, Restart. Prawdopodobnie wybraliśmy nie ten plik, który jest plikiem sadowym. Zobaczmy. Może ten. Ok, wygląda, że tak. Słychać emulowaną stację dyskietek. Czyli jak widzicie, wszystko działa, nie trzeba dziurawić obudowy. Z mojej perspektywy, ale to jest tylko moje zdanie, niszczyć komputera. Także wszystko sprawnie można uruchomić bez ingerencji w płytę główną, montowania przełączników stacji dyskietek. Jest naprawdę super, że to w ten sposób działa. Jeśli będziecie potrzebowali linku do tego kartridża, który ma możliwość wyłączenia fizycznej stacji dyskietek, to proszę o informację, postaram się każdemu podesłać lub ewentualnie umieszczę link pod samym tym materiałem wideo. Ważne, super to działa, jeśli mamy oprogramowanie przynajmniej w wersji Restart. Zrobię i przełączę, przynajmniej w wersji, tak jak tutaj widzicie na ekranie, 3.10, ja mam w tej chwili 3.11. Wtedy wyłączenie jest bezproblemowe. W starszych wersjach to bardzo różnie z tym bywa, także widać, że to oprogramowanie się mocno rozwija. Ja w kolejnych materiałach postaram się Wam pokazać tryb tutaj 80-kolumnowy z uruchomieniem GEOS-a. Tutaj mam też oprócz tego systemu startowego, który widzieliście na żółtym tle, mam też zainstalowany na tej kości taki przyspieszacz do GEOS-a, czyli część rzeczy, które normalnie musiały być dogrywane ze stacji dyskietek, już jest na kości. Do GEOS-a oczywiście jest wymagany stacja dyskietek. Także będę chciał Wam w przyszłych materiałach pokazać, jak wygląda system okienkowy na Commodore 128. Pierwsze skojarzenie, może komuś się wyda to herezją, ale bardzo jest to zbliżone pod względem kolorystyki i rozwiązań do TOS-a na Atari ST, także być może będziecie mieli podobne skojarzenia. Natomiast też będę chciał Wam pokazać, że niektóre symulatory, szczególnie taki symulator jak Test Drive, jeśli uruchomimy tutaj na 128, na Commodore 128, nie przełączając tryb 60, Commodore 64, będziemy mieli naprawdę użyty 2 MHz procesor, także to przyspieszenie jest widoczne. Powiem więcej, Test Drive na Commodore 128 działa szybciej niż na Amidze 500 ze standardową Motorola 68000. To taka ciekawostka. Oczywiście możemy też uruchomić tutaj tryb w wersji 64 Commodore 64. Z takich bardzo ciekawych rozwiązań, z którymi ja nie spotkałem się na innych 8-bitowcach, to wyszedł chociażby Ace of the Beholder,
gdzie możemy używać dwóch monitorów, czyli mamy oddzielne, bo tego nie powiedziałem, mamy oddzielne wyjście dla Commodore 64 i w niższej rozdzielczości mamy uruchomioną grę, natomiast do złącza cyfrowego RGB, gdzie mamy 80-kolumnowy system znaków, podłączamy drugi monitor, na którym rysuje się od razu mapa. Także na 8-bitowcu możemy używać dwóch monitorów jednocześnie. Dodatkowo, jeśli przełączamy użycie procesora, bo gra została napisana tak, że wykorzystuje tą dodatkową moc Commodore 128, to widać przyspieszenie w generowaniu grafiki, w prędkości poruszania się chociażby po podziemiach. Oczywiście na Commodore 64 działa to super, natomiast po przełączeniu do użycia 2 MHz procesora i szybkim przeklikowaniu się do przodu widać ten wzrost prędkości, więc myślę, że to jest dosyć ciekawe rozwiązanie. Postaram się takie rzeczy pokazać w kolejnych materiałach. Także bardzo dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Jeśli byście mieli oczywiście jakiekolwiek pytania, służę pomocą, choć specjalistą od Commodora nie jestem. Za młodych lat, przypominam, miałem Atari.